Cześć! Dziś przepis na przepyszne ciasto makowe z brzoskwiniami, czyli puszek makowy z brzoskwiniami. Jest to ciasto na biszkopcie makowym, w środku wypełnionym kremem śmietankowym z kawałkami brzoskwiń. Góra ciasta pokryta jest cienką warstwą kremu udekorowanego muśnięciami czekoladowymi. Całość w smaku bardzo delikatna i nie za słodka. Ciasto wagowo leciutkie, a jego zacny wygląd wyróżni się na świątecznym stole. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ten przepis tego wart i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Krok pierwszy. Biszkopt makowy. 150 g mąki pszennej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia przesiewamy. Wsypujemy 150 g maku suchego, mielonego. Składniki mieszamy ze sobą i odstawiamy na chwilę. Do misy miksera wlewamy 6 białek od jajek rozmiaru L i zaczynamy miksowanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy powstanie piana, wsypujemy szczyptę soli. A gdy piana się ubije, na tym etapie wsypujemy 150 g cukru. Cukru drobnego, tego przeznaczonego do wypieków. Wsypujemy go stopniowo partiami. Gdy wsypiemy cały cukier, od tego momentu ubijamy około 12 minut. Cały proces od samego początku ubijania białek to około 15 minut. Po tym czasie cukier powinien się całkowicie rozpuścić. Zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 6 żółtek. Żółtka również dodajemy stopniowo po jednym. Miksujemy krótko do połączenia składników. Wyłączamy mikser i teraz będziemy mieszać ręcznie szpatułką. Do masy jajecznej wsypujemy suche składniki w 2-3 partiach. I dobrze, lecz delikatnie mieszamy. Zwróćcie uwagę, aby dosięgnąć dna misy, bo tam lubi osadzać się mąka. I gdy dobrze wymieszamy składniki, dodajemy 60 ml oleju roślinnego. Mieszamy do połączenia. Przelewamy do foremki wyłożonej tylko na dnie papierem do pieczenia. Boków niczym nie smarujemy. U mnie jest to foremka 24 na 24 cm. Wyrównujemy powierzchnię. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce w 170 stopniach Celsjusza przez około 35 minut do tak zwanego suchego patyczka. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu wyciągamy od razu z piekarnika i po lekkim ostudzeniu wyciągamy z foremki. Odwracamy do góry spodem. Ściągamy papier do pieczenia i pozostawiamy biszkopt do wystudzenia. Gdy się wystudzi, przekrajamy, aby otrzymać 2 blaty. Krok drugi. Krem. Brzoskwinie z puszki wyciągamy na durszlak. Niech odkapną z soku. Powinno być 7 połówek brzoskwiń. A tego soku z puszki nie wylewamy, będzie nam potrzebny. Odstawiamy na bok, niech sobie brzoskwinie odciekną, a syrop z puszki po brzoskwiniach przelewamy do szklanki. Przyda się do kremu i do nasączenia biszkoptu. Gdy brzoskwinie odciekną z soku, kroimy je na małe kawałki. Przekładamy je z powrotem na durszlak, niech sobie tam dalej odciekają. Grecki świat ryty, mój drugi kanał, możecie wbijać i oglądać. 4 łyżeczki żelatyny i 5 łyżek wody. Pozostawiamy w szklance do momentu, aż żelatyna spęcznieje. Następnie podgrzewamy ją, aby się rozpuściła
i pozostawiamy do wystudzenia. 600 ml śmietanki kremówki 30% dobrze schłodzonej wlewamy do misy miksera. Zaczynamy ubijanie na niskich obrotach i od razu wsypujemy 4 łyżki cukru pudru. Takie pełne łyżki z lekką górką. Od razu też dodajemy 250 g serka mascarpone, prosto z lodówki zimnego. Gdy krem się ubije, wyłączamy mikser i teraz wlejemy żelatynę. Do tej ostudzonej żelatyny dodajemy 5 łyżek soku z puszki po brzoskwiniach. Dodajemy też ze 2 łyżki ubitego kremu śmietankowego i mieszamy. Robimy to po to, aby zahartować żelatynę, bo jak wlejecie żelatynę tak od razu, gdy wystygnie, bez zahartowania jej, to zrobią się grudki w kremie. Hartowanie ma na celu właśnie wyrównania temperatury żelatyny na taką, jaka jest w kremie. Żelatynę wlewamy do kremu i krótko mieszamy do połączenia. Nie mieszajcie za długo, aby krem się nie zważył. Z otrzymanego kremu odkładamy do miski 5 łyżek kremu, kopiaste łyżki, jak widać. Dodajemy odsączone brzoskwinie i mieszamy. Krok trzeci: składanie ciasta i dekoracja. Dolny blat biszkoptu namaczamy sokiem z puszki po brzoskwiniach. Wykładamy krem, ten z kawałkami brzoskwiń i wyrównujemy powierzchnię. Przykrywamy drugim blatem biszkoptu makowego, lekko dociskamy i obficie nasączamy sokiem. Czekamy chwilę, aby sok wsiąkł do biszkoptu i wykładamy pozostały krem śmietankowy. Wyrównujemy powierzchnię. Górę ciasta polewamy roztopioną czekoladą. Ja mam tutaj taki gotowy już syrop kakaowy, który używam zazwyczaj do lodów. Robię nim takie maziaje. Jest takie słowo maziaje. Można zrobić inną dekorację, na przykład posypać wiórkami kokosowymi lub zrobić po prostu polewę czekoladową. Ja chciałam ciasto udekorować galaretką brzoskwiniową, ale za niską mam foremkę, więc tak na szybko z braku laku dałam ten syrop czekoladowy. I też fajnie wyszło. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak wygląda ciasto na drugi dzień. Ciasto jest mięciutkie, tak jak widać przy krojeniu, ale jest stabilne i się fajnie kroi. A po przekrojeniu wygląda tak. Delikatne i leciutkie jak puszek, o łagodnym smaku. Ciasto jak dla mnie rewelacja. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!